Co będziesz, którą stronę filmować? Nie wiem, bo kurde, zaraz zobaczę, czy to się da tak zrobić. Aha, to już jedzie. No to jedziemy dalej. Prawdziwy klimat wszystkich miast można zobaczyć w tej miejscowości, czyli w Norrtälje. Zobaczcie, co jest za mną. Norrtälje to jedno z niewielu miast, które faktycznie urzekło mnie swoim urokiem. Jest tu wiele wspaniałej, starej zabudowy, która wkomponowana jest w nowoczesną architekturę. Nie będę o tym mówił, po prostu Wam to pokażę. Zacznijmy od początku. 68 km na północny wschód od Sztokholmu znajduje się 17-tysięczne urokliwe miasteczko. Pierwsze zapiski nazwy miasta pochodzą z 1298 roku. Jednak nie znajdziecie tu niczego z tego okresu. Mieścił się tu punkt handlowy, z którego wypływały statki. Być może dlatego do chwili obecnej miasto jest członkiem Związku Miast Bałtyckich, ale tego do końca nie wiem. Samo zwiedzanie bez poznania historii miejsca, do którego jadę, nie jest dla mnie wybitnie ciekawe. Historia miejsca, ta ciekawa lub całkowicie nieinteresująca, pomaga w określeniu trasy zwiedzania. W przypadku Norrtälje sama historia wnosi niewiele, gdyż jak wspomniałem, nie jest to typowe szwedzkie miasteczko. Ma ono w sobie 100% więcej uroku niż inne miasta tej wielkości. Ponadto klimatyczne ulice i umiejscowione w nich liczne restauracje dają wrażenie, że przyjechało się tu na wakacje. Miasto Norrtälje. Jak sami widzicie, nazwa składa się z dwóch członów, tak jak Buda i Peszt. No więc miasto zostało założone przez Gustawa Adolfa II w 1622 roku, w którym to zbudowano fabrykę karabinów, no chyba lepiej powiedzieć muszkietów. W tamtym okresie nie było zbyt wielu dobrych fakowców, kurwa. W tamtym okresie nie było zbyt wielu dobrych fachowców na miejscu, więc król postanowił ściągnąć imigrantów z Niemiec. Aby ich przyciągnąć, nadał niemieckim rzemieślnikom prawo handlu zagranicznego, by w 1636 roku cofnąć to prawo. Skąd my to znamy? W konsekwencji rozwój Norrtälje stał się dość skromny, a miasto musiało zadowolić się życiem z handlu i rybołówstwa. I tak, po 64 latach z kwitnącego na początku swojej historii miasta, w jego granicach znajdowało się 200 domów i żyło około 600 mieszkańców. W 1719 roku rosyjska flota galer spustoszyła wiele nadbałtyckich miast, w tym i Norrtälje. Nastała bieda. Budowano jedynie małe chałupki kryte strzechą, a kościół ukończono dopiero w 1733 roku.
Zapytacie, co się stało z fabryką karabinów? I tu niespodzianka. Ocalała. W 1757 roku została sprywatyzowana. Podczas wojny fińskiej pomiędzy Rosją a Szwecją na terenie Finlandii w latach 1808-1809 Norrtälje stało się głównym dostawcą karabinów dla szwedzkiej armii. Aby chronić fabrykę, zlokalizowano tutaj znaczące siły wojskowe. Stacjonowały one mniej więcej w tym miejscu. Oczywiście, wtedy były tam koszary. Rozwój miasta przyspieszył w połowie XIX wieku i początku XX wieku dzięki wyjątkowemu życiu uzdrowiskowemu. W 1846 roku Norrtälje uzyskało połączenie parowca ze Sztokholmem. Nie, to nie ten, ale też klimatyczny. A w 1884 uruchomiono kolej. Później nastąpiła powszechna mechanizacja rolnictwa wiejskiego, a także magazynowanie zboża i związana z tym spedycja. Tak wyglądały silosy zbożowe, a teraz tkwią tu dwie wieże. Dotarłem do archiwalnego filmu z 1946 roku. Tak wyglądało życie w Norrtälje. A tu 1966 rok, kiedy to ruch odbywał się jeszcze po niewłaściwej stronie drogi. I det nya Norrtälje pulserar snabbt. Men när vi får brandstationen i blickfånget kan det få oss att undra hur det var i början av seklet då den var ny och borgarbrandkåren hade ansvaret inför stans 3000 invånare. Podczas spaceru po tym urokliwym miasteczku nie sposób nie zwrócić uwagi na rzekę. Wzdłuż niej bulwary z licznymi mostkami i kładkami, a pod nimi ryby i kaczki. Co pływa w rzece? Sami zobaczcie. Mówiłem o parowcu. No tak, ten przycumowany SS Norrtälje został dostarczony w 1900 roku, więc sami policzcie, ile ma lat. Dziś pełni rolę restauracji. Mam nadzieję, że to słyszycie. To chyba jakiś koncert operowy. Podejdźmy bliżej.
Podejdziemy jeszcze bliżej. Słyszycie to? Dźwięk dobiega spod mostu. Koncert pod mostem nabiera konkretnego znaczenia. Jak widzicie, można posłuchać opery bez opery. Chodzi mi o budynek. Oczywiście jak ktoś lubi. Niestety spacer dobiega końca, więc najwyższy czas na podsumowanie. Z całą pewnością można stwierdzić, że Norrtälje ma niepowtarzalny urok i uzdrowiskową atmosferę. Zwiedziłem już kilkadziesiąt szwedzkich miast, dużych i małych. Tu jednak z chęcią wracam, by poczuć trochę harmonii, którą przesiąknięte jest to miasto. Spokój, wszechobecna natura, bezkolizyjne połączenie starego z nowym, to wszystko sprawia, że czuję się tu wspaniale. Chcesz wiedzieć więcej o Szwecji? Zapraszam na mój kanał. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dziękuję za oglądanie. Chyba ludzie chodzą. Nie wiem, nie mogę... O!